Lećmy na Marsa, mówili. Będzie fajnie, mówili. Taki chuj. Doom. Krwista, brutalna strzelanka w 3 wymiarach. Co tutaj dużo opowiadać? Jest to gra legendarna, którą znać powinien każdy szanujący się gracz. Ale czy każdy ją tak spostrzega? Ja postaram się zerknąć na nią świeżym okiem, bez nakładki, że jest to gra legendarna. Tak więc ostrzegam przed negatywnymi komentarzami z mojej strony. W Europie to dopiero 3. gra opierająca się na strzelaniu z widokiem z pierwszej osoby na PlayStation 1. W Japonii mieliśmy tych gier więcej. Pamiętacie jakie? Ogólnie pierwszy Doom pojawił się na PC-tach 10 grudnia 1993 roku i wręcz pozamiatał branżą. Gracze PC-towi mogli rozkoszować się utworami muzycznymi skomponowanymi przez Roberta Pearsa, które niestety nie trafiły na wersję Dooma na PlayStation. Czy ten kawałek nie jest piękny, agresywny i wręcz oddający w 100% brutalność tej gry? Dlaczego w takim razie nie ma jej na PS1? Dlaczego? Kurwa! Dlaczego? Przecież spokojnie mógł się on zmieścić na nośniku. Nie wierzycie? Proszę, oto niezmieniony fragment gry. PC, a PS1. Jak można było dopuścić do takiej profanacji? Tak więc w grze nie ma żadnej muzyki. Jest tylko jakiś pomruk, ambient, no nic energicznego. Na początku myślałem, że to może wina emulatora na PS3, ale na PS1 jest to samo. Dobrą stroną zmienionej ścieżki muzycznej jest zbudowany bardzo mroczny i złowrogi klimat. Mi to średnio odpowiada, ale to zależy od gustu. Powiedzcie sami, jaka ścieżka wam bardziej odpowiada. Jak to zazwyczaj w takich grach bywa, zaczynamy z małym arsenałem broni, a przeciwnicy nie wyróżniają się od znanych nam stworzeń. Zaczynamy z pistoletem, a potem znajdujemy strzelbę. Przeciwnicy na początku wyglądają jak ludzie, a później są jakieś brązowe, humanoidalne stwory zionące kulami ognia. Oczywiście z czasem i w późniejszych etapach znajdujemy coraz to mocniejsze bronie, ale też wrogowie są coraz bardziej abstrakcyjni. Do naszego arsenału wchodzą jeszcze pięści, piła łańcuchowa, dubeltówka, Gatling gun, wyrzutnia rakiet, plazma gun i oczywiście BFG 9000. Potwory z czasem robią się również coraz to bardziej wymyślne. Latające oczy, mózgi na mechanicznych nogach czy wielkie demony. Oczywiście im więksi przeciwnicy, tym potrzebujemy mocniejszych broni. Inaczej nasze punkty życia znikną szybciej niż wędlina w akademiku. Co ciekawe, po naszej śmierci zaczynamy na początku planszy. Z pistoletem? A no tak, zapomniałem wam powiedzieć, gra nie wykorzystuje karty pamięci. Po naszej śmierci musimy wprowadzić kod, który dostajemy na końcu każdej planszy, który na szczęście jest zapamiętywany do czasu wyłączenia konsoli. Po akceptacji znowu wczytywany jest poziom, na szczęście z naszym już wcześniej zebranym arsenałem. Tak więc jestem spokojny, ale pierwsza reakcja na brak broni w późniejszych etapach wyglądała mniej więcej tak. Asortyment wrogich jednostek jest bardzo bogaty. Mamy opętanych ludzi, ciężko zbrojnych wojów, demoniczne głowy, mózgi na cybernetycznych nogach, czy na przykład potężne demony. Jak można się domyśleć, gra nawiązuje do okultyzmu i demonologii. Stąd też miała ona straszne problemy po premierze. Ponoć gra miała być dziełem szatana, miała nakłaniać dzieci do przejścia na ciemną stronę chrześcijaństwa i takie tam bzdety. A to nie o to chodziło. To miało pokazać, że osiedlenie się na innych planetach nie jest rozsądne, żebyśmy porzucili pomysł eksploracji kosmosu. Obcy są wśród nas. Obserwują nas. Dają nam znaki w postaci właśnie takich gier. Nie jesteśmy sami.
Nie no, poważnie, no kto to wymyśla? Mieli chłopaki fajny pomysł na grę i sobie wymyślili takie demony. Super się wpasowały w klimat, ale wiadomo, ludzie gadają i zawsze będą gadać. Pamiętajcie, że trzeba mieć otwarty umysł i nie szukać jakichś tam utajnionych przekazów. No chyba, że to lubicie, to macie. Na mapie 4, po opuszczeniu konsol, pojawia się na podłodze znak swastyki. Nie tyle, że demony, to jeszcze nawiązanie do nazizmu. Na mapie Nirvana na początku znajdujemy dubeltówkę. Dziwne połączenie, gdy jesteśmy świadomi, w jaki sposób swój żywot skończył wokalista owej kapeli. Doom był instalowany razem z Windows 95 jako gra promocyjna. Nawet tamtejszy włodarz, pan Bill Gates, chciał kupić ID Software. Czyżby Microsoft również wielbił szatana? To w Doomie pierwszy raz mogliśmy zabijać się wspólnie ze znajomym w trybie deathmatch. To wyraźny znak tego, że Doom nakłania nas do mordowania siebie nawzajem. I możemy jeszcze łączyć takie bzdety w nieskończoność. Dlatego trzeba zuzować poślady i zacząć cieszyć się klimatem i hektolitrami posoki lejącej się na naszym ekranie. A możemy się cieszyć oprawą graficzną, ponieważ ta wersja Dooma została poprawiona oraz zmieniała niektóre poziomy nie do poznania. Otrzymaliśmy lepsze efekty świetlne, niektóre miejsca otrzymały ciemniejszy i bardziej przerażający klimat. Nawet postaci, które oryginalnie nie pojawiały się w Doomie pierwszym, tutaj przywędrowały z Dooma drugiego. A no, zapomniałem dodać, że ta wersja Dooma to tak naprawdę bardzo mądrze połączone dwie części tej serii. Nawet nie będziemy wiedzieć, kiedy zaczęliśmy grać na poziomach Dooma drugiego, gdyż nie zostajemy nawet o tym poinformowani. Co moim zdaniem jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ gra wydaje się o wiele dłuższa i bardziej rozbudowana. Potwory są ze sobą zmieszane i na początkowych poziomach Dooma 1 możemy napotkać jedne z pierwszych potworów z Dooma 2. Każda plansza wyposażona jest w sekrety, które strasznie ciężko znaleźć i trzeba się czasami nieźle wysilić, żeby cokolwiek znaleźć. Ja poddałem się na planszy trzeciej z odnalezieniem ich, gdyż znalezienie wszystkich zajęłoby mi kilkanaście albo kilkadziesiąt dodatkowych minut na pojedynczej planszy. Czasami możemy je podpatrzeć na mapie, niektóre wyróżniają się kolorystycznie, a o pozostałych możemy dowiedzieć się po dźwięku, który słyszymy po przejściu w konkretnych miejscach. A o reszcie możemy dowiedzieć się na YouTube, dzięki Bogu. Kiedyś o tych sekretach dowiadywaliśmy się od znajomych lub z gazet. No to chyba wszystko. Podsumujmy tą produkcję. Po ponad 20 latach ta gra nadal trzyma poziom. Dzisiaj można ją sobie uruchomić i nie będzie ona mocno odpychająca. Ma ona mroczny i krwisty klimat, który wraz z klimatycznym muzycznym tłem tworzy grę, która jest jednocześnie dynamiczną strzelanką, ale też z zapędami na horror. Ogrom akcji, zagadki i łamigłówki, które czasami dają nam odetchnąć, nie pozwalają nam się męczyć czy nudzić. Nie wiem, jak lepiej opisać tę grę. No, jest ona legendarna. I zgadzam się z książką 1001 gier, w które musisz zagrać przed śmiercią, w tej kwestii, że Doom to jest taki must play. No, każdy musi w to zagrać. Może nawet jeden etap czy tam kilka. No to jest gra, którą trzeba zagrać przed śmiercią. I to chyba powinno Wam wystarczyć. Tak więc z mojej strony to już tyle. Cześć, trzymajcie się. Do następnego. No dobra, ciekaw jestem, czy nowy Doom będzie taki wspaniały i dobry. Taki brutalny. Krew, posoka, mózg na ścianie. No, nie wiem. Ja mam nadzieję, że ten nowy Doom będzie po prostu wspaniały i zaspokoi moje oczekiwania. No dobra, to chyba tyle. No, miejmy nadzieję, że nowy Doom pokaże pazur.